Well, it's Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Mariusz Radosz i zapraszam na kolejne spotkanie z serii Goście Mariusza. Naszym dzisiejszym gościem jest pastor dr Reinder Bruinsma. Pastor Bruinsma urodził się w roku 1942. Był przewodniczącym Kościoła Adwentystów w Holandii, był sekretarzem Wydziału Transeuropejskiego, doktorat uzyskał na Uniwersytecie Londyńskim, jest autorem licznych artykułów, około 30 książek. Część z nich została przetłumaczona na wiele języków, ale pomimo tego, że już jest na emeryturze, wciąż wygłasza kazania, prowadzi wykłady w różnych krajach, publikuje książki. Dla niektórych postać doktora Bruinsmy jest dosyć kontrowersyjna, ale wydaje mi się, że możemy oczywiście nie zgadzać się z niektórymi poglądami, ale wydaje mi się, że warto posłuchać i też budować się tym, co mówi. Dzisiejszy temat to czy Kościół ma przyszłość, pomimo wszystkich wyzwań, przed którymi stoi chrześcijaństwo w ogóle, a Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w szczególności. Muszę powiedzieć, że to pytanie jest dla mnie również ciekawe, dlatego że jeżdżąc po okolicznych zborach i usługując w nich, widzę, jak wiele siwych głów, zresztą moja też jest siwa, tam siedzi i jak niewiele młodzieży jest w zborach i człowiek chcąc nie chcąc zadaje sobie pytanie, co dalej? Także dzisiaj posłuchamy tego, co ma do powiedzenia pastor Bruinsma. Mam nadzieję, że będzie to dla nas dobre spotkanie. Reinder, welcome and the floor is yours. Łukasz, dziękuję za to, że zgodziłeś się tłumaczyć. Zapraszam. Well, it's a pleasure to be with you tonight again. To przyjemność być tutaj z wami wieczorem dzisiaj. And we have I think a very interesting and important topic. Myślę, że mamy dzisiaj interesujący i ważny temat. The title is The Church Has a Future. Tytuł brzmi Kościół ma przyszłość. And you see that I have not put that in the form of a question. I zauważcie, że nie napisałem tego w formie pytania. Does the church have a future? I could have phrased it like that. Mógłbym to ująć, czy Kościół ma przyszłość. Ale, But I am sure that the church does indeed have a future. ale jestem pewien, że Kościół tak naprawdę ma przyszłość. So let's start with a bit of history. Zacznijmy od odrobiny historii. From a small beginning in the Middle East, the church became a world religion. Od małych początków na Bliskim Wschodzie Kościół stał się światową religią. Christianity is a global movement with numerous religious streams. Chrześcijaństwo jest globalnym ruchem z wieloma nurtami religijnymi. And in the past centuries, Christian theology was important among all the different academic disciplines. I na przestrzeni minionych wieków chrześcijaństwo, doktryny chrześcijańskie były ważne w różnych dziedzinach nauki. The church played a very important role in the social affairs and the political affairs of our world. Kościół grał bardzo ważną rolę w życiu politycznym czy kulturalnym naszego świata. And as we travel and go to museums, we see that there is a lot of religious arts and religious buildings. The church has really given us a great heritage. I jak będziemy podróżować po świecie, to zauważymy, że wszystkie muzea i architektura, wiele kościołów, wiele rzeczy Kościół dał nam jako dziedzictwo historyczne i kulturowe. There have been periods of decline and decay, but the church has survived.
Były okresy upadku czy zepsucia, ale Kościół przetrwał pomimo to. Well, let's go to the more recent past. Spójrzmy teraz na nieco bliższą nam przeszłość. And until recently, the church had a lot of influence in our society. I do teraz, czy do niedawna, Kościół miał wielki wpływ na nasze społeczeństwo. Pastors and priests had a lot of authority. Pastorzy i księża mieli duży autorytet. The people around us knew a lot about religion and about the Bible. Ludzie wokół nas dużo wiedzieli na temat religii i Biblii. And the key question was not for people, does God exist? Because they believed that God exists. I głównym pytaniem im nie było, czy Bóg istnieje, dlatego że każdy wiedział, że Bóg istnieje. They did not ask the question, do we need the church? Nie zadawano pytania, czy potrzebujemy Kościoła. But in many countries, they did ask the question, now what is the right church? To which church should we belong? Ale w wielu kościołach w wielu krajach zadawano pytanie, który kościół jest właściwy, do którego kościoła powinno się przynależeć. Now, Christianity was not the only religion. Chrześcijaństwo nie było jedyną religią. In our part of the world, we didn't know much about the other religions, not as much as we do today. W naszej części świata nie wiedzieliśmy dużo o innych religiach. Na pewno nie tak dużo, jak wiemy dzisiaj. Of the about 8 billion people in the world, there are 2.3 billion who are Christians. Z 8 miliardów ludzi na świecie około 2,3 miliarda to And then you chrześcijanie. see on the list here on the screen that there are about 1.6 billion Muslims. I widzicie tutaj na ekranie, że mamy około 1,6 miliarda muzułmanów. And then you have the other world religions that are listed. I mamy też inne światowe religie, które widzicie tutaj wylistowane. So 2.3 billion Christians. Więc 2,3 miliarda chrześcijan. The largest group, about half of them, is Roman Catholic. Największą grupą, ponad połowa z nich, to rzymscy katolicy. 430 of the mainline Protestants. 430 milionów to głównolinijni protestanci. It says 356 million independents, that's mostly Pentecostals, etc. 356 milionów niezależnych. Tu mówimy głównie o kościołach pentakostalnych. And other major groups are the Orthodox churches and the Anglicans. I dwie pozostałe to kościoły prawosławne i anglikańskie. And then you have Adventists. They are about 1% of all the Christians are Seventh-day Adventists. I ostatnia grupa tutaj na liście, około 1% wszystkich chrześcijan to adwentyści Dnia Siódmego. Today about 22 million Adventists. Dzisiaj to około 22 milionów adwentystów. Now Christianity has grown, Chrześcijaństwo wzrastało, urosło, but not so much as a percentage of the world population. ale nie jako procent światowej społeczności. In 1900, about 30% of the population of the world was Christian. W XX wieku, w latach 1900, chrześcijanie stanowili 30% całej populacji światowej. After 100 years, in the year 2000, the percentage was still about 30%. Po 100 latach, w roku 2000, to wciąż jest 30%. Now, of course, there were many more Christians, many more people, because the population of the earth had increased, but it was only 30%. I oczywiście populacja świata wzrosła, ale tu mamy wciąż 30%. In 2020, so that's more recent, the world population was almost 8 billion. W roku 2020 światowa populacja zbliżyła się do 8 miliardów. And the percentage of Christians had risen slightly
to just over 31%. A odsetek chrześcijan urósł delikatnie do ponad 31%. In recent times, of course, we have seen the rise of Islam also in the Western world. W ostatnich latach widzimy również wzrost islamu, szczególnie w świecie zachodnim. And we have seen a lot of secularization and postmodernism. I dużo sekularyzacji i postmodernizmu. So what has been happening more specifically in more detail? I co działo się w szczegółach? No, tak, co szczegółowo możemy powiedzieć, co się działo? Many of the traditional denominations, churches have declined, are going back rather than going forward. Wiele z tradycyjnych denominacji raczej kurczyła się niż wzrastała. It is interesting to see that in many Western countries, Catholicism is declining sharply. I interesujące jest to, że kiedy patrzymy na kraje zachodnie, to obserwujemy gwałtowny spadek katolicyzmu. For instance, in my country, there used to be about 30% Roman Catholics. Na przykład w moim kraju było kiedyś około 30% rzymskich katolików, But now it's maybe about 10%. a teraz to jest około 10%. There is what is called a shift from the north to the south. Christianity has moved in particular to the developing countries, the south. Obserwujemy takie przesunięcie z północy na południe. Chrześcijaństwo przenosi się bardziej do krajów rozwijających się. Well, we cannot analyze everything that is happening in Christianity. Nie możemy sobie pozwolić, żeby przeanalizować wszystko, co się dzieje w chrześcijaństwie. But one of the most frightening things that has happened in the past few years in the United States is the political nature of evangelicalism. Ale ta przerażająca rzecz, którą możemy zaobserwować w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych, to upolitycznienie natury ewangelikanizmu. And we see that in the Western world, people are still religious in a way, but they do not like the institutional church. I widzimy też, że na Zachodzie ludzie czują się religijni, ale nie lubią instytucji kościelnych. On the other hand, we still see a lot of vitality. Ale również z drugiej strony widzimy dużo takiej żywotności. In many countries, you have mega churches with 10 or 20,000 members. W wielu krajach istnieją mega kościoły, które mają 10-20 tysięcy członków. Many fundamentalist churches are still quite strong. Wiele kościołów fundamentalistycznych jest wciąż bardzo silnych. Pentecostalism is growing, in particular in the developing world. Kościoły pentakostalne, czyli zielonoświątkowe, rosną szczególnie szybko w krajach rozwijających się. And in the Western world, you see a great influence of immigrant churches. W zachodnim świecie widzimy wielki wpływ ludzi imigrantów. And we see that. I need to connect the charger to my computer. Just 1 second. Okay. I missed that. Przepraszam, muszę podłączyć się do prądu. Okay, sorry about that. Please. Okay. And we see that also in our own Adventist church, the immigrant churches that have come into the church in the West. I widzimy to też w naszym kościele adwentowym, gdzie dużo imigrantów trafia do naszych zborów. So there are good things happening and there are not so good things happening in the world of Christianity. Więc są rzeczy dobre, które dzieją się w chrześcijańskim świecie, ale też takie, które dobre nie są. Now I live in a country that is predominantly Protestant. Ja żyję w kraju, który jest głównie protestancki. So I know much more about what is happening in the Protestant world than what is happening in the Roman Catholic world.
Więc przez to wiem znacznie więcej, co dzieje się w świecie protestanckim, aniżeli katolickim. But many Protestant churches are in trouble. Ale wiele kościołów protestanckich jest w tarapatach. Their membership is going down or is remaining the same. Ilość członków tych kościołów albo spada, albo się nie zmienia. They have to sell many of their churches because people do not attend church as they used to. Muszą wyprzedawać budynki kościelne, dlatego że ludzie nie pojawiają się tak, jak kiedyś to You robili. see in the church mainly old people, younger people are leaving. Szczególnie widzimy w kościołach starszych ludzi, młodzi ludzie odchodzą. There are very few new pastors, Jest bardzo niewielu nowych pastorów. and there is a lot of discouragement. Jest dużo zniechęcenia. But it's not only in the Protestant churches that you see problems, there are also problems in Roman Catholicism, in the Western world, that is. Ale te kłopoty w kościołach protestanckich to nie jedyne kłopoty. Również Kościół katolicki boryka się z problemami. Catholicism is still growing, for instance, in Africa, Katolicyzm wciąż rośnie w Afryce, but it is not growing in much of the Western world. ale nie wzrasta w większości krajów świata zachodniego. And I think you have seen that also in Poland, that the influence of the Catholic Church has been declining. I myślę, że obserwujecie to również w Polsce, że wpływ Kościoła katolickiego spada. I looked at some figures for Poland, and I found that in a report that now about 71% of all Polish people identify as Roman Catholics. Patrzyłem na statystyki z waszego kraju i zauważyłem, że dzisiaj 71% obywateli Polski identyfikuje się jako katolicy. That is still very high when compared to some other countries, To wciąż bardzo dużo, jeśli porównamy to z innymi krajami, but it's lower than, for instance, 10 years ago. ale to mniej niż na przykład 10 lat temu. And about 28%, that is what I read, of Polish people now attend Mass quite regularly. I około 28% obywateli Polski uczęszcza na msze regularnie. But in other countries in Europe, many of the other countries, the situation for Roman Catholicism is much more pessimistic. Ale w wielu krajach świata zachodniego sytuacja Kościoła rzymskokatolickiego jest znacznie bardziej pesymistyczna. Of course, there have been those moral problems. I oczywiście istnieją problemy natury moralnej. And there have been financial problems in many places for the church. Również problemy natury finansowej w kościele. Simply the number of people attending church is lower and lower. I przez to ilość ludzi, którzy uczęszczają do kościoła, jest coraz mniejsza. So what is the reality? Więc jaka jest rzeczywistość? Will Christianity slowly disappear? Czy chrześcijaństwo powoli zniknie? Does the church have a future? Czy Kościół ma przyszłość? Well, in the past, the church has disappeared from some areas. Więc w przeszłości zdarzało się, że Kościół znikał z pewnych dziedzin życia. Christians came to England, for instance, very early, already in the 3rd century. Chrześcijanie trafili do Anglii bardzo wcześnie, w III wieku. But then it disappeared for a number of centuries. Ale potem zniknęli na wiele wieków. Until a new beginning was made in the 6th and the 7th century. Aż nowy początek został wprowadzony, że tak powiem, w VI wieku. Christianity came to a number of African regions and then disappeared again. Chrześcijanie trafili do wielu rejonów afrykańskich, a potem zniknęli. Until the missionaries came from the late Middle Ages onwards. Aż trafili tam z powrotem misjonarze w średniowieczu i później. Very recently, we have seen that Christianity has almost disappeared from the country of Iraq.
Ostatnio zauważyliśmy, że chrześcijaństwo prawie całkowicie zniknęło z Iraku. And actually, there are more Seventh-day Adventist Christians now from Iraq in California than there are in Baghdad. Jest dzisiaj więcej adwentystów z Iraku w Kalifornii niż w Iraku. The reality is that movements arise and they do disappear again. Rzeczywistość jest taka, że ruchy religijne pojawiają się, ale też znikają. And you have local churches that grew and then plateaued and then disappeared. Mamy lokalne kościoły, które rosną, później utrzymują się na jakimś poziomie, a po czym zanikają. So the reality is somewhat worrisome. Więc rzeczywistość jest, jakby nie patrzeć, nieco taka, budzi And znak there is pięcia. actually an enormous area in the world where Christianity is hardly making any progress. That's the 1040 window. Jest ogromna część świata, gdzie chrześcijaństwo nie robi żadnego postępu w granicach od 10 do 40. The area of the world that is between 10 and 40 degrees in the northern hemisphere. Od rozciągłości geograficznej, od 10 do 40 stopni szerokości geograficznej. And there are very few Christians in that entire region. I w tym regionie jest bardzo mało chrześcijan. And that is certainly also true for Seventh-day Adventism. We just have very few members, comparatively speaking, in large part of this area. I również jest to prawdziwe dla adwentystów Dnia Siódmego. Również jest adwentystów niewielu w tych rejonach. A few more statistics before we move on here. Kilka więcej jeszcze statystyk, zanim przejdziemy dalej. You know, for instance, in France, 63% of the people, when you ask them, what are you, they will say, I'm a Christian. We Francji na przykład 63% Francuzów, kiedy zapytamy ich, kim jesteś, odpowie, że są chrześcijanami. But less than 1% actually attend church on a regular basis. Ale mniej niż 1% regularnie uczęszcza na takie religijne spotkania. And you see that the figures are about the same for England and for Germany. I widzimy, że podobne liczby można zobaczyć zarówno w Anglii, jak i w Niemczech. And when it comes to the Netherlands, you see that now only 50% claim that they are actually Christians. Jeżeli spojrzymy na Niderlandy, to widzimy, że jedynie połowa Holendrów uważa się za chrześcijan. And this used to be a very, very Christian country. A to był kiedyś bardzo, bardzo chrześcijański kraj. But now for the first time, less than 50% say that they belong to that they really feel they are Christian. I teraz po raz pierwszy w historii mniej niż połowa uważa się za chrześcijan. In the United States, the churches are still strong. W Stanach Zjednoczonych kościoły wciąż są silne. But only 22% of Americans now regularly attend church. Ale jedynie 22% Amerykanów regularnie dzisiaj uczęszcza do kościoła. And that is also true for Australia. I to również jest prawdziwe w wypadku Australii. And in their statistics, they count regular as once per year. A w tych statystykach za regularnie uważa się obecność w kościele raz w roku. Now, I as a pastor would not call attending once a year very regular. Ja jako pastor nie uznałbym, że ktoś uczęszcza do kościoła regularnie, gdyby robił to raz w If they roku. only come to the Christmas service, I don't think that's a regular church attendant. But anyway. Jeżeli tylko przychodzą w Boże Narodzenie do kościoła, to nie nazwą tego regularną wizytą w kościele. So when we look at the church in general and we say, will the church have a future? There are some worries. Więc kiedy patrzymy na Kościół ogółem, czy Kościół ma przyszłość, no to możemy się martwić.
But when we go to Adventism in particular, Ale kiedy spojrzymy na adwentyzm szczególnie, what is the state of Adventism today? jaki jest stan dzisiejszego adwentyzmu? Well, there is a steady growth. Mamy stabilny wzrost. We have about 22 million members. Mamy około 22 milionów członków. Now, I can remember that when I, as a young person, heard that the church now had 1 million members, and I thought that was terrific. I ja pamiętam, kiedy jako młody mężczyzna słyszałem, że teraz Kościół Adwentystów ma 1 milion członków. To myślałem, że to jest cudowne. 1 in every 310 people in the world is a Seventh-day Adventist. 1 na 310 osób na świecie jest adwentystą. So we are a big organization, and we are organized very well. Więc my jesteśmy dużą organizacją i jesteśmy bardzo dobrze zorganizowani. But there is also another side to this statistic. Ale ta statystyka ma też drugą stronę. Because the growth has been very uneven. Dlatego, że wzrost był bardzo nierównomierny. You know, the Trans-European division to which both the Netherlands and Poland belong. Transeuropejski wydział, do którego zarówno Polska, jak i Niderlandy należą. The entire division has only about 100,000 members. Cała ta dywizja ma około 100 tysięcy członków, jedynie 100 tysięcy. The number of Adventists that live in America is now less than 6% of all Adventists. Ilość adwentystów, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, to dzisiaj jest mniej niż 6% wszystkich adwentystów. The church is growing in places like Africa, South America, but not in North America and Europe. Kościół rozwija się w takich miejscach jak Afryka, Ameryka Południowa, ale nie w Stanach Zjednoczonych czy w Północnej Ameryce i Europie. And even in Africa, it's not the same all over the place. I również w Afryce nie jest taki sam w całej Afryce. Because half of all African Adventists actually live around Lake Victoria. Ponieważ połowa wszystkich adwentystów w Afryce mieszka w okolicy czy dookoła jeziora Wiktorii. In a radius of about 500 miles around the Lake Victoria. W promieniu około 500 mil wokół jeziora Wiktorii. And there are large portions of Africa where it's quite difficult also to evangelize. I są duże części Afryki, gdzie ewangelizacja jest bardzo trudna. So there is growth, but the growth is uneven. Więc jest wzrost, ale ten wzrost jest nierównomierny. And in some places, certainly in Europe, the membership would go down were it not for immigration. I w wielu miejscach w Europie ilość członków Kościoła również by spadła, gdyby nie to, że pojawiają się imigranci. And so this worries our leaders at the General Conference. Więc to bardzo martwi naszych liderów, członków Generalnej Konferencji. What also worries them is the theological polarization. I również to, co ich martwi, to jest teologiczna polaryzacja. And what worries them is the growing distrust in leadership and organization. I również to, co jest martwiące, to rosnący brak zaufania względem czy zarządu Kościoła. And what worries me is that there is a growing influence of some independent ministries and of people with a lot of money. A to, co mnie martwi, to rosnący wpływ niezależnych organizacji i osób, które mają dużo pieniędzy. Now looking at this and looking at the future. Więc patrząc na to i patrząc w przyszłość, we have a message to proclaim. Mamy przesłanie, które musimy nieść. Our reason of existence is our mission. I powód dla naszego istnienia to jest nasza misja. But are we as Seventh-day Adventists the only ones who are proclaiming the gospel?
Ale czy my jako adwentyści Dnia Siódmego jesteśmy jedynymi, którzy niosą Ewangelię? That is what we have often said, that our message must be preached in all the world, the Adventist message, the three angels message. To, co my mówiliśmy od dawna, to, że nasze poselstwo musi być głoszone w świecie. Trójanielskie poselstwo, czyli biblijne poselstwo. And we have always believed that we have a very, very special place. I my zawsze wierzyliśmy w to, że mamy bardzo szczególne miejsce. We don't want to work together with other churches in ecumenism. I nie chcemy pracować z innymi kościołami w ruchu ekumenicznym. Because we are God's church, we are the remnant and the others are Babylon. Ponieważ my jesteśmy ostatkami, jesteśmy kościołem ostatków, resztką, a wszyscy pozostali to Babilon. Now, I do believe that our church is a very special organization. I ja wierzę, że nasz kościół jest bardzo szczególną organizacją. And that God has raised us up for a particular purpose. I że Bóg nas zgromadził ze szczególną misją. But I'm also happy that there are many others who are proclaiming the gospel. Ale ja wciąż bardzo się cieszę, że są też inni, którzy głoszą Ewangelię. They may not have the special insights that we have. Może nie mają tak głębokiego zrozumienia jak my. But when we look at the future, they may still have to play a very important role. Ale kiedy będziemy patrzeć w przyszłość, kiedy patrzymy w przyszłość, to oni też mają bardzo istotną rolę do odegrania. And I'm reminded of a number of statements by Ellen White, where she recognized also the role of other Christians in proclaiming the gospel. Ja też przypominam sobie wielokrotnie, kiedy Ellen White pisała o istotnej roli innych chrześcijan w głoszeniu Ewangelii. I'm reading from Testimonies for the Church in the volume 6. Będę czytał teraz w świadectwach dla zboru z tomu 6. Where Ellen White says, "Come near to the ministers of other denominations, pray for and with these men." Zbliżcie się do pastorów innych wyznań. Módlcie się z nimi, za nimi i z nimi, za nimi wstawia się Chrystus. And at the end of this quotation, she says, she refers to these ministers as shepherds of the flock. A na końcu tego cytatu ona się odnosi z powrotem do nich jako do pasterzy trzody. So apparently she felt that also other people have a role to play in the proclamation of the gospel. They are also shepherds of the flock. Więc ona też uznawała, że pastorzy czy chrześcijanie z innych denominacji mają tą samą rolę, pasterzy trzody. And since 1926, I see that on the Polish screen it says 1962, but it should be 1926. I od 1926, tutaj jest błąd, 1962, powinien być 26. So already for 100 years we have had this statement in our policy book. Więc już od blisko 100 lat mamy taki cytat w naszym statucie. And maybe you can read that statement. Ja go teraz przeczytam. Uznajemy te organizacje, które wywyższają Chrystusa przed ludźmi jako część Bożego planu ewangelizacji świata i darzymy wielkim szacunkiem chrześcijańskich mężczyzn i kobiety w innych społecznościach, które zajmują się zdobywaniem dusz dla Chrystusa. So that is very significant, and it's good when we talk about the future to keep in mind that it does not just depend on Seventh-day Adventists, but there are more people that belong to the flock of Jesus Christ. I to jest bardzo istotne i bardzo budujące to, że kiedy mówimy o przyszłości Kościoła, to cała odpowiedzialność nie spoczywa tylko na adwentystach, ale jest więcej organizacji chrześcijańskich w tej pracy. So the messengers, we are not alone. That's what I want to emphasize. Więc to, co chcę podkreślić, to, że my jako posłańcy nie jesteśmy osamotnieni. Other people are helping us to proclaim the message.
inni ludzie pomagają nam nieść wieści, czyli poselstwo. Yes, we have some very special emphases in our preaching. Tak, my mamy bardzo szczególne przesłanie w tym, czego my uczymy And we should never be afraid to mention those. i nigdy nie powinniśmy się bać to podkreślać. But fortunately, there are also many others proclaiming that Christ is the Savior of the world. Ale na szczęście jest wielu innych, którzy głoszą to, że Chrystus jest Zbawicielem świata. And we can build on their work. A my możemy budować na ich pracy. We have a lot in common with others, and not only things that separate us. Mamy dużo wspólnego z innymi, nie tylko rzeczy, które nas dzielą. Yes, we have some special messages. Tak, mamy pewne szczególne przesłania. The three angels' message: worship God as the Creator. Anielstwo trójanielskie. Czci Boga jako Stworzyciela. And of course, that is connected with the Sabbath. I to jest oczywiście połączone z szabatem. And then the second angel, that there is a progressive fall from biblical. Babylon is fallen, a fall from biblical and ethical norms. I mamy też drugie przesłanie drugiego anioła, czyli upadek Babilonu, upadek norm etycznych i moralnych na świecie. And the third angel's message, that people have to make a choice, be against or for Christ. I też przesłanie trzeciego anioła, że ludzie muszą podjąć czy zrobić wybór. Who will we serve, especially as the end draws near? Sorry, can you repeat? Who will we serve, especially as the end of time draws near? Komu będziemy służyć? Szczególnie, że zbliża się czas końca. We are preaching the gospel. We are preaching the gospel with the special emphasis that we as Seventh-day Adventists have. Głosimy Ewangelię i tą Ewangelię głosimy, podkreślając pewne szczególne przesłania, które ma Kościół Adwentystów. We must go into all the world. Musimy iść na cały świat. And then Christ will come. I wtedy Jezus przyjdzie. But when will the job be done? Ale kiedy praca będzie ukończona? What is the future as far as the preaching of the gospel is concerned? Jaka jest przyszłość, jeśli chodzi o w kontekście głoszenia Ewangelii? We have a few facts that we must face. Są dwa fakty, z którymi musimy się zmierzyć. I already referred to number one, and that is that the percentage of Christians have remained quite static, about 30%. Jeden fakt, o którym już mówiłem, to to, że odsetek chrześcijan przez długi czas utrzymywał się na stałym poziomie, około 30%. And I refer to the second fact, that the church is steadily declining in the Western world. I odniosłem się też do drugiego faktu, że w świecie zachodnim Kościół chrześcijański zmniejsza się. And I'm not a prophet, but everybody can see that the church will decline further also in your country, in Poland. I ja nie jestem tutaj prorokiem, ale myślę, że każdy się ze mną zgodzi, że można się spodziewać dalszego spadku liczebności Kościoła w waszym kraju. You know, some of the countries in Eastern and Central Europe, which were very religious, are now among the most secular countries in the world. Niektóre z krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich, które należały niegdyś do najbardziej religijnych, dzisiaj są bardzo sekularyzowane. I'm thinking of the Czech Republic and of Estland and Estonia and Latvia. Myślę tutaj szczególnie o Republice Czeskiej, Estonii i Łotwie. That is a sad reality that we have to face. To jest smutna rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć. And how can the job ever be done if we realize that every day 266, every minute 266 persons are born, which is about 400,000 every day.
I jak musimy myśleć o naszej misji, wiedząc, że co minutę rodzi się 266 dzieci na świecie. So we must preach our message to all these people. How can we ever do it? Więc my musimy głosić Ewangelię do wszystkich tych ludzi. Jak mamy to zrobić? You know, I believe that is the wrong question to ask. Ja myślę, że to jest niewłaściwe pytanie. We should not worry about this Nie powinniśmy się o to martwić, because after all, it's God's work and not ours. ponieważ to jest Boże zadanie, nie nasze. So how can we finish the work? Więc jak możemy dokończyć dzieła? I believe that God may have some surprises for us in petto. Wierzę, że Bóg może mieć dla nas pewną niespodziankę. First of all, let us not be too pessimistic about the definition of the remnant. Po pierwsze, nie bądźmy zbyt pesymistyczni, jeśli chodzi o resztkę. You know, it speaks about the remnant, but it also speaks about the great multitude that no one can number. Bo jest mowa tutaj o resztce, ale jest mowa też o niezliczonym tłumie. So the remnant, I believe, are all those people who belong to God. Myślę, że resztka to wszyscy ci ludzie, którzy należą do Boga. And I hope and trust there will be many Seventh-day Adventists among them. I modlę się i wierzę, że będzie wśród nich wielu adwentystów Dnia Siódmego. But also many others who will make the good choice. Ale również wielu innych, którzy podejmą właściwy wybór. So God may have surprises for us in petto. Więc Bóg może mieć dla nas niespodziankę. And I believe God will open doors for the gospel that now are still closed. I myślę, że Bóg otworzy drzwi dla Ewangelii, drzwi, które dzisiaj są zamknięte. Like we read in Revelation 3, verse 8, in the letter to Philadelphia, that God says, I have given an open door, the door of gospel opportunity. Tak jak czytamy w Objawieniu 3:8 w liście do Ewangelii, gdzie Bóg mówi o tym, że On otworzy drzwi. And in fact, things have happened in India already and in China. I tak naprawdę właśnie w tej chwili rzeczy dzieją się zarówno w Indiach, jak i w Chinach. But I expect and trust that God will do something magnificent yet in order to increase the numbers in those countries. I ja wierzę i ufam, że Bóg zrobi coś niezwykłego, żeby ilość chrześcijan w tych krajach się wzrosła. And maybe God will surprise us as to what will happen in the 1040 window. I może Bóg zadziwi nas tym, co się stanie w oknie od 10 do 40 stopni szerokości geograficznej. And how things might change even in our secularized world. I jak rzeczy mogą się zmienić również w naszym zsekularyzowanym świecie. So I would say, well, expect to be surprised when it comes to the future of the church. Więc to, co chcę powiedzieć, to spodziewajcie się niespodzianki. Let's not be pessimistic, Nie bądźmy pesymistami, but believe in what God can do in our life and through us. ale wierzmy w to, co Bóg może zrobić zarówno w naszych życiach, jak i przez nasze życie. And expect to be surprised what God will yet do in this world. Więc oczekujcie niespodzianki, którą Bóg zrobi na tym świecie. What he can do through other faith communities. Czego Bóg może dokonać przez inne wspólnoty w wierze. And in particular also through us as the Seventh-day Adventist movement. I również szczególnie przez nas, jako ruch Adwentystów Dnia Siódmego. In all the world, in the USA, in Poland, in the Netherlands, everywhere. Na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce, w Niderlandach, wszędzie. And in particular in your local church, because that's where it must start. A szczególnie w waszym lokalnym kościele, bo to jest to, gdzie to musi się zacząć. We have reason to be optimistic.
mamy powody, żeby być optymistami. Remember that the Christian church has endured crisis before. Pamiętajcie, że sorry, can you repeat the sentence? That the Christian church has gone through crisis in the past. Pamiętajmy, że Kościół chrześcijański przechodził przez kryzysy w przeszłości też. And I know not everybody who calls himself a Christian is a Christian, but there are still 2.3 million people in the world who say they're Christians. I wiem, że nie każdy, kto nazywa się chrześcijaninem, jest chrześcijaninem, ale wciąż 2,3 miliarda ludzi deklaruje chrześcijaństwo. And an important aspect of bringing the gospel is having the Bible in all the languages in the world. I ważną rzeczą w przynoszeniu Ewangelii jest to, żeby mieć Biblię przetłumaczoną na wszystkie języki. And the Bible has now been translated in almost 400 languages. That is the entire Bible. I teraz cała Biblia do tej pory została przetłumaczona na 392 języki. With the New Testament in over 1,000 languages. A sam Nowy Testament w około 1000 języków. There are more than 400,000 missionaries working around the world. Jest w tej chwili około 420 000 misjonarzy pracujących na całym świecie. And we have budgets and social media, etc., etc. Mamy budżety i social media i temu podobne. And remember, the church is God's project, not just ours. I pamiętajcie, Kościół to jest projekt boski, a nie nasz. Well, what about the Adventist church? Więc co możemy powiedzieć o Kościele Adwentystów? You know, we have many problems in our church and there are many issues. Mamy wiele problemów w naszym Kościele, jest wiele rzeczy, z którymi musimy się uporać. But I continue to believe that God has a special bond with the Seventh-day Adventist Church. Ale ja wciąż wierzę, że Bóg ma szczególną relację z Kościołem Adwentystów. We can rely on him. Możemy na nim polegać. So, if this is God's church, as we often say, then surely he will not let us go. Więc jeżeli to jest Boży Kościół, tak jak często mówimy, to jestem pewien, że On nas nie opuści. And look around you in the church, there are so many good, idealistic and capable people. I kiedy patrzymy na Kościół, to jest w nim mnóstwo ludzi pełnych ideałów i optymizmu. Now, our organization is not perfect, but it is strong. Nasza organizacja nie jest idealna, jest silna. And we have this worldwide network where we cooperate together and share also funding and other resources. I mamy tą globalną organizację, która w ramach której dzielimy się zasobami i pracą. We often complain about the diversity that we have. People are thinking different things on many different issues. My często narzekamy na to, że w naszej organizacji mamy dużą różnorodność. Ludzie różnie myślą na różne tematy. But when you look at it, there is really an underlying unity that is quite strong. Ale kiedy się przyjrzymy, to zobaczymy, że jest w naszym Kościele bardzo duża jedność, która sprawia, że Kościół jest silny. There is a lot of unity in our diversity. Jest dużo jedności w naszym zróżnicowaniu. And that's important for the future of the church. I to bardzo istotne dla przyszłości Kościoła. So we may have different views about inspiration, but there is a great respect for the Bible. I możemy różnie odnosić się do natchnienia Duchem Świętym, ale mamy ten sam wielki respekt do Biblii. I think we're on the next slide. Myślę, że zmienimy slajd. There is, in spite of the differences in our interpretation of things, there is a fundamental foundation of God, Christ, Holy Spirit, salvation through Christ. Myślę, że pomimo pewnych różnic w interpretacji mamy ten sam fundament, że jest Bóg,
jest Ojciec, Syn i Duch Święty. As Adventists, we have increased our emphasis. I'm happy to see that on grace and the fact that we are saved by grace alone and not by our works. I my jako adwentyści jestem z tego bardzo szczęśliwy, że zwiększyliśmy tak jakby nacisk na to, czy zwróciliśmy na to większą uwagę, że przecież jesteśmy zbawieni z łaski, a nie z uczynków. Now, there are different ways in which we celebrate the Sabbath around the world. Są różne sposoby, w których świętujemy szabat na całym świecie. But all Adventists emphasize the value of the Sabbath and the value of the second coming of Christ. Ale wszyscy adwentyści na świecie podkreślają szczególną rolę szabatu i powtórnego przyjścia Jezusa. And we may not interpret all the prophecies in the same way, but we all share in this great controversy theme. I możemy nie mieć tej samej interpretacji co do wszystkich proroctw, ale wszyscy mamy to samo zrozumienie wielkiego boju między szatanem a Jezusem. And we may differ in details, but we all believe in a heavenly sanctuary, in a high priest in heaven. I możemy mieć nieco różne zrozumienie niektórych doktryn, ale wszyscy mamy to samo zrozumienie niebiańskiej świątyni i naszego najwyższego kapłana Chrystusa. So although we do not think all the same around the world, Więc z pewnością nie wszyscy myślimy dokładnie w ten sam sposób na całym świecie. there is an underlying unity. Ale jest pod spodem jest łącząca nas jedność. And that is important for the future of the church. I to jest istotne dla przyszłości Kościoła. Now, when we think about the future, I teraz, kiedy myślimy o przyszłości, some people think, well, everything will be okay as long as we go back to the past and do the things and believe the things that our pioneers believed in and did. niektórzy myślą, że tak długo jak będziemy próbowali wrócić do przeszłości, robić rzeczy i wierzyć dokładnie w te same rzeczy, które wierzyli nasi pionierzy, to będzie dobrze. Well, the past can inspire us, but we cannot return to the past. I tak jak przeszłość może nas inspirować, to tak nie powinniśmy do przeszłości dążyć. And there were also many things in the past that were not so good, were not so beautiful, and we don't want to go back to that. Ale było też w naszej przeszłości wiele rzeczy, które nie były piękne i nie chcemy do nich wracać. And we must expect that polarization will not suddenly stop. I musimy też spodziewać się tego, że polaryzacja nie zniknie nagle. And you cannot say to people around the world, this is what you must believe. Otherwise, there's no place for you. I nie możecie mówić do ludzi na całym świecie, to jest to, w co macie wierzyć, bo jak nie, to nie ma tutaj dla was miejsca. It's important that we emphasize where we agree rather than always talk about the things where we differ. To bardzo istotne, żeby podkreślać to, w czym się zgadzamy, a nie zawsze rozwodzić się nad tym, gdzie możemy się różnić. And for the church to be alive and to have a future, there must be a constant dialogue. I to, żeby Kościół był żywy i żeby była dla niego przyszłość, to musi być nieustanny dialog. There must be tolerance and there must be respect, love in particular. Tolerancja, szacunek, a szczególnie miłość. And maybe the form of the church will be different in the future. Może forma Kościoła będzie inna w przyszłości. We now have a form of governance, of organization that has treated us well, but maybe we can, it's about time to change a few things. Mamy organizację zbudowaną na takiej hierarchicznej strukturze, która dobrze nam służyła, czy służy do dzisiaj, ale może nadejdzie czas, żeby ją zmienić. And one thing is sure, that in our communication and in our mission, we must become more relevant. W naszej komunikacji, w naszej misji musimy stać się bardziej adekwatni. We often use the term present truth. Często używamy takiego określenia obecna prawda. That means that our truth must be communicated in such a way that it
reaches the people in the 21st century. We are no longer in the 19th century. Chodzi o to, że prawda musi być komunikowana w taki sposób, że dotrze do ludzi w XXI wieku. To nie jest wciąż XIX wiek. The church has a future if we dare to dream. And I'm not thinking of dreaming in the ordinary sense, but the church has a future if we are able to develop new ideas. Sorry. If we Kościół develop ma przyszłość. Sorry. Reinder, yes. could you take seats from your computer and make your Something on the microphone. Okay. I know what you mean. I'm touching my computer. Microphone. Oh yes. Okay. Might be. Thank you. Almost at the end of my presentation. But, so we must dare to dream. Musimy ośmielić się, aby marzyć. Can you take off your sheets from the computer because it's... Oh, yes, now it's better. Thank you. Okay, now it works. Musimy ośmielić się, żeby marzyć. Kościół ma przyszłość, jeżeli będziemy marzyć. Okay. We must use what we might call sanctified imagination. Musimy użyć czegoś, co moglibyśmy nazwać uświęconą wyobraźnią. And the most important thing is, of course, and remains commitment. I kolejną, najważniejszą rzeczą, która jeszcze nam zostaje, to jest oddanie. The church only has a future if all of us are committed to continue to work for the future of the church. Kościół ma przyszłość, jeżeli my wszyscy będziemy oddani tej pracy, którą Kościół musi wykonać. Well, this is why the church has a future. To dlatego Kościół ma przyszłość. Because Christ is the founder of the church and the Lord of the church. Ponieważ Panem i założycielem Kościoła jest Chrystus. The church is not based on human ideology. Kościół nie jest założony na ideologii ludzkiej. And the church, Christ has given us his spirit. I Chrystus dał nam swojego ducha. And the spirit shows us the way into the future. A jego duch pokazuje nam drogę ku przyszłości. Whatever happens to the world, Christ will have a church, will have a people until the end of time. Cokolwiek się stanie w Kościele, Chrystus wciąż będzie miał swoich ludzi do samego końca. Now, do I have proof that the church will have a future? Czy ja mam dowód, że Kościół ma przed sobą przyszłość? No, but I have faith. Nie, ale mam wiarę. And I think that if we believe that God is with the church, then the church will have a future. I wierzę, że jeżeli my wierzymy, że Bóg jest nad Kościołem, to wtedy Kościół ma przyszłość. Now I will skip 3 slides with a quote from Pope Benedict. Przeskoczymy przez 3 slajdy z We are running cytatem. out of time, I see, but he is basically also saying that his church needs to look at things again, and it's the commitment of the single believer that will make the difference. Przeskoczyliśmy tutaj przez kilka slajdów z cytatami z papieża Benedykta, ale on to But też mówi. This is what Christ said. Go on. Ale I'm sorry, can you repeat Yeah, the same? This is what Christ said to No, Peter. before that. Okay. A tutaj jest to, co powiedział Jezus do Piotra. When Peter said, "You are the Messiah, the Son of the living God," Kiedy Piotr powiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego, then Christ said, "On that commitment, on that faith, I will build my church."
Jezus powiedział, na tym oddaniu, na tej skale zbuduję mój And I Kościół. don't know what it exactly says in the Polish Bible translation, but in the English translation says that the gates of Hades, of hell, will not prevail. I nie wiem dokładnie, co jest napisane w polskim tłumaczeniu, ale w angielskim tłumaczeniu jest napisane, że bramy piekieł nie przemogą go. To jest akurat bardzo dobre tłumaczenie. Whatever happens, the church will continue to exist. Cokolwiek się stanie, to Kościół będzie istniał. You know this famous quotation from Mrs. White. Pamiętacie może ten słynny cytat Please Ellen read White? that. Patrząc na naszą historię przez wszystkie kroki naprzód aż do obecnego czasu, mogę powiedzieć, chwała Bogu. Gdy widzę, czego Bóg dokonał, jestem pełna zdumienia i zaufania do Chrystusa jako przywódcy. Nie mamy się czego obawiać w przyszłości, chyba że zapomnimy o drodze, którą Pan nas prowadził i Jego nauczaniu w naszej przeszłości. So we have nothing to fear Więc nie if mamy we się czego just look obawiać, at how God has led us in the past. pamiętając, jak Bóg prowadził nas w przeszłości. And so with that faith we will continue. Więc z tą wiarą będziemy kontynuować. And I will close with a quotation from Mr. George Led from the Fuller Theological Seminary. I zakończę cytatem z George'a Leda z szkoły, czy seminarium Fullera. And he says, Christ has not yet returned. Therefore, the task is not yet done. I on powiedział, Chrystus jeszcze nie powrócił, dlatego zadanie nie zostało jeszcze wykonane. When it is done, Christ will come. Kiedy zostanie wykonane, Chrystus przyjdzie. Well, that is what we as Seventh-day Adventists also believe. To jest, Christ does not return. Our work is undone. Let us get busy and complete our mission. kiedy zostanie, Chrystus przyjdzie, dopóki Chrystus nie powróci, nasza praca jest niewykonana. Zabierzmy się do pracy i wypełnijmy naszą misję. So that is, I think, a good quote to end with. Myślę, że to jest dobry cytat, na którym możemy zakończyć. We don't know when Christ will come. Nie wiemy, kiedy Chrystus przyjdzie. We don't know how the work will be finished. Nie wiemy, jak świat się zakończy. But let's not worry about that. Ale nie martwmy się o to. Let's just continue to do our job. Po prostu kontynuujmy naszą pracę. Just witness of our faith in the way that, using our national talents and our spiritual gifts. Używajmy naszych duchowych darów i narodowych umiejętności, żeby być świadkami naszej wiary. And if we have that commitment, then the church has a future. Jeżeli mamy takie oddanie, to Kościół ma przyszłość. Thank you. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za ten ciekawy wykład. Thank you very much for this interesting lecture. Muszę powiedzieć, że w moim życiu widziałem, widzę, jak w soczewce zmiany zachodzące w Kościele. I have to say that in my life I see as in a lens the changes that are taking place in the church. Kiedy 40 lat temu przyjmowałem chrzest, chrzciło się w Polsce rocznie wiele osób. When 40 years ago I was getting baptized, along with me, many people were baptized as well. Kiedy poszedłem wtedy też do seminarium na studia takie zaoczne, when I joined a seminary as a how do you call it, like a weekend school. Mieliśmy w klasie na roku ponad 30 osób. In our class there were 30 people. A teraz, kiedy faktycznie jeżdżę i usługuję, to przede wszystkim to są osoby starsze w naszych zborach. Now,
when I travel between congregations and I preach mainly to elderly. I w Polsce ten spadek zainteresowania chrześcijaństwem jest jeden z największych w Europie. Mówię ogólnie, nie tylko o adwentyzmie. And the decline of interest like in Christianity in Poland is among the sharpest in the world. Mhm. I faktycznie jak się tak patrzy po ludzku, to wszystko zmierza w bardzo złym kierunku. And you may say, looking through your human eyes, that everything is going in a very bad direction. Ale dziękuję Tobie za to, że spojrzałeś na to i dodajesz nam nadziei i takiego optymizmu. And I thank you that, through your words, you're giving us hope and encouragement. Ale z drugiej strony sam Jezus powiedział, But on the other hand, even Jesus said, czy znajdę wiarę na ziemi, jak przyjdę? will I find faith when I come? Czy jednak może być tak, że w świecie zachodnim chrześcijaństwo zaniknie, adwentyzm się mocno zmniejszy, a pozostanie jedynie w tak zwanych krajach trzeciego świata, czy rozwijających się? Is it possible that in the Western world, Christianity will shrink along with the Adventist movement, and Christianity will only remain in so-called third world countries? All right. Yes, your experience is the same as the experience that I have and many others have. Więc twoje doświadczenie jest podobne do doświadczenia, które ja również mam i wiele innych osób. And the sad thing is that we see most of our young people disappear from our churches. Smutną rzeczą jest to, że widzimy wiele z naszych młodych osób znikających z Kościoła. Pozdrawiamy żonę. Greetings. Hello. Yes, it's always good to get a drink from time to time. To zawsze dobrze dostać napój od czasu do czasu. But many of us, also pastors and other leaders in the church, have seen their own children disappear. Ale wielu z nas, pastorów, obserwujemy, jak nasze dzieci znikają. And it is not that they say what you believe is wrong. I to nie jest tak, że one mówią, to, w co wierzysz, jest niewłaściwe. But they say, how does it connect with my daily life? There is nothing there that really touches me. Ale oni mówią, jak to, co głosisz, dotyka mnie, mojego życia. To nie rezonuje ze mną. And there is also the accusation that there is a lot of hypocrisy in the church. I również jest to oskarżenie, że jest dużo hipokryzji w Kościele. You people say something, but you do something else. I mówisz coś, ale robisz coś innego. So I mentioned it briefly, but the most important thing I think is we must make our faith relevant. How do we connect our faith to daily life? I to ja już o tym wspomniałem, ale to, co chcę podkreślić, to to, że musimy zrobić to, żeby nasza wiara była adekwatna, moglibyśmy ją aplikować w naszym codziennym życiu. And I think that is where we have a lot of work to do in order to not change our beliefs, but connect our beliefs to what is, really important in daily life. I myślę, że to jest to, o czym chcę powiedzieć, bo nie mamy zmieniać naszych wierzeń, nie mamy zmieniać naszej wiary, ale musimy ją połączyć z naszym codziennym życiem. Now, will Christianity disappear completely? Czy chrześcijaństwo zniknie całkowicie? From our countries? Z naszych krajów?
we cannot really predict the future. Nie możemy przewidzieć przyszłości. But I believe that no, there will always be a group of people, and I hope it will be a large enough group of people who will inspire people around them with the Christian message. Ale ja wierzę, że zawsze będą ludzie, którzy, i mam nadzieję, że ta grupa będzie wystarczająco duża, która będzie inspirować ludzi wokół nich chrześcijańskim przesłaniem. I'm beyond the halfway point. Wiesz, ja już jestem za połową. And so there is, I don't know how many more years I will have. Nie wiem, ile jeszcze lat mi zostało. And if my mind will continue to be with me. I czy mój intelekt ze mną zostanie. But I call upon people all the time to let's rethink and rephrase our faith in such a way that it connects with their lives. Ale ja wzywam ludzi, żebyśmy na nowo połączyli wiarę, czy dali jej nową twarz, żeby była spójna z naszym życiem. Christ said the truth will make you free. Wiecie, Chrystus powiedział, prawda was wyzwoli. It's not only an intellectual kind of thing. To nie jest tylko taka intelektualna prawda. But it must do something for us. It must make us better people, nicer people, more compassionate people. Ale to jest ta prawda, która coś dla nas robi, która nas zmienia, która sprawia, że jesteśmy bardziej współczujący. And if that doesn't happen in our lives, then Christianity is not attractive to others. Ale jeżeli to nie dzieje się w naszym życiu, to chrześcijaństwo nie będzie atrakcyjne dla innych. Well, I should keep my sermon for tomorrow morning. Powinienem to zatrzymać na moje kazanie na jutro rano. But, I refuse to be discouraged. Ale ja nie godzę się na to, żeby być zniechęconym. Cieszę się z tego. I'm very glad to hear that. Wspomniałeś o roli innych chrześcijan w ewangelizacji. You have mentioned the role of other Christians in evangelizing. Jak to ma się do ekumenii? Bo u nas w Polsce tego typu stwierdzenia bardzo często powodują takie, nie wiem, zagrożenie czy niezrozumienie. How does that relate to ecumenism? And because in Poland, this is often not taken as a threat or not understood. Yeah, our church originated in a context where we were seen as enemies by others. Nasz Kościół wziął swoje początki w sytuacji, gdzie byliśmy postrzegani jako wrogowie innych. And we felt threatened by others. A my czuliśmy się zagrożeni przez innych. In the United States, when we originated, we were a very small group, and all these other churches around us really did not like us. Kiedy Kościół wziął swoje początki w Stanach Zjednoczonych, był bardzo, bardzo małą grupą, a kościoły, które były wokół nas skupione, nie lubiły nas. And I remember as a young pastor, I was being attacked by other Christians. You believe that, but that is wrong. I believe this. There was this discussion all the time. Ja pamiętam, jako młody pastor byłem atakowany przez wyznawców z innych kościołów, którzy mówili, ty wierzysz tak, ale to jest niewłaściwe, a ja wierzę tak. But today they are not our enemies, but they are our allies. Ale dzisiaj oni nie są naszymi wrogami, oni są naszymi sprzymierzeńcami. Against the secularism and the postmodernism of people around us. Przeciwko sekularyzacji i postmodernizmowi, który nas otacza. Now, there is this balance that we must have. Jest balans, który musimy zachować, równowaga. On the one hand, we must cooperate with other Christians.
Z jednej strony musimy współpracować z innymi chrześcijanami and appreciate what they are doing, i doceniać to, co robią, but not be afraid to have our specific message. ale nie bać się, żeby mieć naszą szczególną misję czy przesłanie. And that is often appreciated by them if we do it nicely. I to często spotyka się z docenieniem przez innych, kiedy robimy to w sposób przyjacielski. So, we read books from other Christians, Wiecie, czytamy książki innych chrześcijan, and we have friends who are other Christians, mamy przyjaciół z innych chrześcijańskich organizacji. it may be difficult to do actually things together with other churches, Może być ciężko robić rzeczy z innymi kościołami, but let's be happy when they are doing something good ale cieszmy się, kiedy oni robią coś dobrego and have good relationships. i miejmy dobre relacje z nimi. Mhm. Yeah. Okej. Czy to nie jest wymówka, kiedy, Isn't that excuse i kiedy mówimy, że to jest Boże dzieło, when we say it's a God's work? bo czy to w jakimś sensie nie mobilizuje nas w takim razie do dostosowania naszego sposobu docierania do świata? Because it may not be mobilizing us to finding another way to reach people in the world. Bo mówimy, no to jest Boże dzieło, no to ja robię tak, jak robię, a niech Bóg sobie z tym coś zrobi dalej. Because we say, oh, it's God's work, so I'll do what I've been doing, and God will find a way. Well, that is true, that we must rely on God. To jest prawda, że musimy polegać na Bogu, But at the same time, He has asked us to do what we can. ale jednocześnie On wzywa nas do tego, żebyśmy robili to, co możemy. He has sent us as His messengers. On ustawił nas swoimi posłańcami. So we have the duty to find the people who might be receptive to our message. Więc mamy obowiązek, żeby znaleźć ludzi, którzy mogą być otwarci na przesłanie, które niesiemy. And we have the duty to translate the message in such a way that it can be understood and will be appreciated by the people around us. I mamy obowiązek tłumaczyć przesłanie, które mamy, na język zrozumiały dla tych, którzy będą nas słuchać. Much of our evangelism is still done as we did it 50, 60 years ago. Nie możemy robić naszej ewangelizacji tak, jak robiliśmy to 50-60 lat temu, And that doesn't work. bo to nie działa. So, and maybe we need to experiment more, and we need to take some risks and be willing to be criticized. But in order to reach the people around us, the old-fashioned Bible studies won't work. Więc może musimy zacząć trochę eksperymentować i wystawić się na to, że może ktoś będzie nas krytykował. And our children are not interested in 1,300 evenings and mornings. Ale staroświeckie studium biblijne nie jest już atrakcyjne. Nasze dzieci nie są już zainteresowane 1300 wieczorami i porankami. And my neighbor doesn't want to hear about the mark of the beast. A mój sąsiad nie chce słuchać o znamieniu bestii. We need to package and tell our story in a different way. Musimy opakować nasze przesłanie i dostarczyć je w inny sposób. A czy to też nie wynika z tego, że zupełnie nie rozumiemy świata młodych? Can't we say that
it's because, or we can't reach those people because we simply can't understand the world of the young people? Well, that is true too. To And też jest prawda. I have studied quite intensely the topic of postmodernity, Ja intensywnie studiowałem temat postmodernizmu. and I've been doing classes in our schools and etc. And I'm scheduled to do something quite soon again at Friedensau University. I nawet wykładałem ten temat w naszych szkołach, a niedługo mam wykład na uniwersytecie. And I became interested in that topic because of my children. I ja zainteresowałem się tym tematem ze względu na moje dzieci. They were making choices that I could not understand. One podejmowały wybory, których ja nie byłem w stanie zrozumieć. And so I try to understand how younger people operate these days. Więc chciałem zrozumieć, w jaki sposób młodsi ludzie operują w dzisiejszych czasach. And there are still a lot of things that I don't understand. I wciąż jest wiele rzeczy, których nie rozumiem. But I think I have gotten a better understanding of some of these things than quite a few of my colleagues. Ale myślę, że mam już dzisiaj nieco lepsze zrozumienie tych tematów niż moi koledzy po fachu. And one of the things is, of course, that the people today, they want to select their own let me rephrase it. If you tell them this is the package of 28 fundamental beliefs, take it or leave it, that's not going to work. Pozwól, że powiem to w ten sposób. Jeżeli dzisiejszym młodym ludziom powiesz, to jest nasz zestaw 28 tych zasadniczych wierzeń, weź albo odejdź, to nie zadziała. They pick and choose what is important for them. Oni sobie wybierają, co jest dla nich ważne. Now that is difficult for most church leaders to accept. To jest bardzo ciężkie dla liderów Kościoła, żeby zaakceptować. And to accept that everybody has his own pilgrimage, his own also speed in life. Że każdy ma to swoją now from what I thought maybe 30-40 years ago. Że każdy ma swoją drogę, swoją pielgrzymkę i robi to z różną prędkością. To jest zupełnie inne od tego, czego mnie uczono te kilkadziesiąt lat temu. And I must allow other people to go their way also. A ja muszę pozwolić im iść w tym kierunku. Because we have many things together, even if we differ on some points. Bo wiele rzeczy mamy wspólnych, nawet jeżeli miejscami się różnimy. And one of the major problems with our church today is that we have a tendency to say everybody must think alike, everybody must do alike. Jednym z problemów Kościoła dzisiaj jest to, że mamy taką tendencję, żeby myśleć, że każdy musi myśleć w ten sam sposób i robić w ten sam sposób. If you don't believe like I do, then please go away. Jeżeli nie wierzysz tak jak ja, to odejdź. Well, they do go away. No i odchodzą. And that is not, I believe that's not the way we should do our mission work. Ja myślę, że to nie jest sposób, w jaki powinniśmy prowadzić naszą misję. Mam pytanie, ale na to pytanie nie musisz odpowiedzieć. I have another question, but you don't need to answer. Okay. Powiedz coś o swoich dzieciach. Would you be willing to share something about your children? I Yes. doświadczeniu, które z nimi miałeś, po to, żeby też inni zobaczyli, z jakimi problemami się zmagałeś. An experience that you had with your children and what sort of challenges have you faced with them? Okay. Now, of course, my children, to talk about children is, a bit misleading because my son is 56 and my daughter is 54.
Kiedy mówię dzieci, to może być trochę mylące, bo mój syn ma 56 lat, a moja córka 53. They are very, I think, nice and responsible people, but they have not joined my church. Myślę, że są bardzo fajnymi i odpowiedzialnymi ludźmi, ale nie przyłączyli się do mojego kościoła. They were with my wife and myself when we did mission work in Africa. Byli z nami, kiedy ja i moja żona prowadziliśmy misję w Afryce. They were disappointed in many of the things that they saw in our church. Byli zawiedzeni wieloma rzeczami, które widzieli w naszym kościele. I told you about that I was interested how they were thinking. Well, my son went to Walla Walla College in the United States. Powiedziałem ci, że byłem zainteresowany tym, w jaki sposób moje dzieci myślały. Mój syn poszedł do Walla Walla College. Yeah, well, it's now Walla Walla University in one of our Adventist universities in the United States. Teraz jest to jeden z naszych uniwersytetów adwentystycznych w Stanach Zjednoczonych. And he did computer science and mathematics. I on studiował informatykę i computer science and mathematics, yeah. And that university is quite close to the headquarters of Microsoft. I ta uczelnia jest jest relatywnie blisko do głównej siedziby Microsoftu. And they can send each year 10 of their best students to do an internship at Microsoft. I oni mogą co roku wysłać 10 najlepszych studentów, żeby zrobili praktykę w Microsoftie. So my son went to Microsoft. Więc mój syn dostał się do Microsoftu. And did well. I dał sobie radę. And then was employed by Microsoft in the Netherlands. I później Microsoft zatrudnił go w Niderlandach. Had a very good job. Miał bardzo dobrą pracę. But after a few years, he said to me, "Dad, I'm quitting." Ale po paru latach powiedział do mnie: tato, odchodzę z tej pracy. And I could not understand that. I ja nie mogłem tego zrozumieć. You know, and I said, "What are you going to do?" Zapytałem go: no to co planujesz zrobić? Well, I'm going to look around and I'm going to see what I'm going to do. Powiedział: no rozejrzę się i zastanowię się nad tym, co mam robić. So he traveled, went to Japan, went to the United States, to some other places. Więc zaczął podróżować, pojechał do Japonii, do Stanów Zjednoczonych, do paru innych miejsc. And he really did not know what he wanted to do with his life. I on naprawdę nie wiedział, co ma ze sobą w życiu zrobić. He said, "But one thing I know, I don't want to work for one company the rest of my life." I powiedział: jedną rzecz wiem, to że nie chcę pracować dla jednej firmy przez resztę mojego życia. Now that was totally contrary my way of thinking. I to było zupełnie przeciwne mojemu sposobowi myślenia. You don't throw away something that is good before you have something else. Nie odrzucasz czegoś, co jest dobre, zanim masz coś kolejnego. You know, the younger generation doesn't think like that. Ale młode pokolenie tak nie myśli. And there were other things that I gradually had to learn, that the younger generation is thinking quite differently. I ja musiałem się nauczyć, że młode pokolenie myśli całkowicie inaczej. So he ended up, going to Sweden. Skończyło się na tym, że wyjechał do Szwecji. On the internet there was a young lady who needed some help with a computer problem. W internecie spotkał pewną młodą kobietę, która potrzebowała pomocy z komputerem. So he gave her assistance over the internet. Więc pomógł jej przez internet. And then she had another problem, and the same thing. Później znowu miał jakiś problem i znowu to się powtórzyło. And then he went to Sweden to help her with her problems and stayed there. I on pojechał do Szwecji, żeby pomóc jej w jej problemach, no i został. But these things, and I'm taking a shortcut, but these things helped me
to really think now, what is the reasoning behind all this? Why do they react so differently from how I react? I tutaj robię pewien skrót myślowy, ale to jest właśnie to, jak pokazuję ten przykład, żeby pokazać, jak próbowałem zrozumieć i ten proces myślowy. My daughter worked for many years as a television producer. Moja córka przez wiele lat pracowała jako producent telewizyjny And was in a talk show where she organized the guests and did the preparatory work. Pracowała dla talk show, gdzie zajmowała się organizacją i umawianiem różnych gości i całym przygotowaniem. That is a very different kind of environment than my kind of environment. I to jest bardzo inny rodzaj środowiska niż to środowisko, w którym ja się obracam. So, well, yes, I'm proud of my children. Więc tak, jestem dumny z moich dzieci. And to some extent, I can understand why they cannot find a spiritual home in my church. I w pewien sposób mogę zrozumieć, dlaczego oni nie mogą odnaleźć swojego duchowego domu w moim kościele. And quite frankly, well, I'm a pastor, so I go to church every week. I jestem pastorem, więc chodzę do kościoła co tydzień. And I preach almost every week. I mam kazanie prawie każdego tygodnia. But I sometimes come in churches where I think, now, if I were a member, would I want to come to that church every week? Ale czasami pojawiam się w kościołach i tak się zastanawiam, czy gdybym był po prostu członkiem, to czy ja bym chciał tutaj przychodzić? And then I think, well, we have a long way to go to make it really a place where people feel welcome. I muszę powiedzieć, że długa droga przed nami, żeby sprawić, żeby nasze kościoły były miejscem, gdzie ludzie chcą przychodzić. I'm not discouraged, but I see the problems. Nie jestem zniechęcony, ale widzę problem. A jeżeli mogę jeszcze jedno pytanie zadać. If I may just ask one more question. Czy coś, bo mówiłeś o swoich dzieciach, którzy tak naprawdę są już starymi koniami, można powiedzieć, już dorośli, a to mówimy jeszcze o generacji jeszcze teraz młodszej. Because when you were talking about your children, we have to admit that they are very mature people, but we are talking about people that are even younger than them. Mm-hmm. Tak zastanawiam się, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co byś zrobił inaczej w stosunku do swoich dzieci, żeby zostały w kościele? And my question is, have you ever wondered what you would have done differently in the past so that your children would in fact stay in the church? In the church, yes. Well, I have not wondered that very much because nie zastanawiałem się nad tym wielokrotnie. Because I cannot redo the past. Ponieważ nie mogę zmienić przeszłości. I have made mistakes, but I have done my best. Ja zrobiłem błędy, ale to, co zrobiłem, to zrobiłem najlepiej, jak potrafiłem. Maybe it was not a good decision to go to mission service when your children are teenagers. Może to nie był dobry pomysł, żeby wyjechać na misję, kiedy moje dzieci były nastolatkami. So in retrospect, yes, it has given them opportunities, but maybe that was not the best thing to do at that age. Więc patrząc tak z perspektywy czasu, to było coś, co dało im jakąś perspektywę, ale może nie było to właściwą rzeczą na ten moment. And maybe I have spent too much time working for the church and not enough time for the family. I może spędziłem zbyt wiele czasu pracując dla Kościoła, a nie wystarczająco dużo czasu dla rodziny. Mhm.
Dziękuję za tę odpowiedź. I Thank you for that answer. pozwól, że jeszcze jedno pytanie, które tutaj się pojawiło na czacie. Problem polega na tym, że adwentyzm jednak zapomniał o drodze, po której Jezus go prowadził i czego nauczył w przeszłości lud adwentowy. Więc słowa bez strachu o przyszłość są manipulacją. The question from the chat reads as the problem is that the Adventism has in fact forgotten about the path on which Jesus was leading the church and what Jesus was teaching in the past the Adventist people, so that the words without worry for the future are a form of manipulation. Is that a question or a statement? Yes. Well, Like, I don't know whether I fully understand it, nie wiem, czy ja do końca to rozumiem, but when it comes to the past, I think we need to be critical of the past and we need to be thankful for the past. ale jeśli chodzi o przyszłość, to musimy być krytyczni, jeśli chodzi o przeszłość i też dziękować za tą przeszłość. And those two elements must be in balance. I te dwie rzeczy muszą się równoważyć. There are many good things in the past, Jest dużo dobrych rzeczy w przeszłości, but there were also many terrible things in our past. i było też bardzo dużo bardzo złych rzeczy w naszej przyszłości. Strasznych. My mother was a Seventh-day Adventist. Moja mama była adwentystką Dnia Siódmego. She was baptized when she was 16 and was a good Adventist all her life. Była ochrzczona, kiedy miała 16 lat i była adwentystką przez całe swoje życie. But she had been member of a church that for many years was a terrible church. Ale była członkiem kościoła, który przez wiele lat był strasznym kościołem. People were fighting all the time. Ludzie non-stop się kłócili. And I asked her, why did you stay? I zapytałem jej, dlaczego zostałaś w tym kościele? She said, well, I stayed because it's the truth. No ja zostałam, bo to prawda. Now that's the difference with people today. I to jest różnica między nią a ludźmi dzisiaj. People don't stay when there is fighting all the time. Ludzie nie zostają, kiedy wszyscy Don't się feel at kłócą. home. They leave. Nie czują się u siebie, odchodzą. At the moment, I don't know how Mamy jakiś kłopot techniczny. It seems like. Tak, Could you repeat, Pastor? there are some churches also in the Western world in our church that are growing. Są kościoły w naszym zachodnim świecie, które wciąż rosną. But those are churches that are open and welcoming, where there is a good atmosphere. To są kościoły, które są otwarte, które są gościnne i w których jest dobra atmosfera. Some people come and they stay. Niektórzy ludzie przychodzą i niektórzy zostają. That's the best form of evangelism in our time. I to jest najlepsza forma ewangelizacji na nasze czasy. And so, yes, learn from the past, but don't repeat the past. Więc uczmy się z przeszłości, ale jej nie powtarzajmy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Thank you very much for this meeting. Chciałbym jeszcze wiele zadać pytań, I would like to ask so many more questions. ale czas jest nieubłagany. Dziękuję. Dziękuję naszym widzom, że cały czas są z nami. I thank our audience that they are still with us. I dziękuję Tobie, pastorze. Czy na zakończenie mogę Ciebie prosić o modlitwę? And I'd like to also thank you, Pastor. Can I ask you to pray before we finish? Our gracious Father in Nasz heaven, łaskawy Ojcze w niebie. we thank you that we are your children. Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi. It is such a privilege also to belong to the Adventist Church. To taki przywilej również należeć do Kościoła Adwentowego.
We recognize the church is not perfect. My dostrzegamy, że Twój Kościół nie jest idealny, Because we as members are not perfect. ponieważ my jako Jego członkowie nie But jesteśmy idealni. But help us, Father, to create open and attractive communities. Ale pomóż nam, Panie, stworzyć otwarte i przyjazne wspólnoty, Where people may feel welcome, where they feel that they are accepted. gdzie ludzie mogą czuć się ugoszczeni i zaakceptowani. And where together we can grow in our faith. I gdzie razem możemy wzrastać w wierze. We sometimes worry about the future, Czasami martwimy się o przyszłość, but we know you're there and you can pull us through. ale my wiemy, że jesteś przy nas i możesz nas przeprowadzić. Be with the brothers and sisters who are listening to this broadcast. Bądź z braćmi i siostrami, którzy słuchają tego przesłania. Bless all of them Błogosław ich wszystkich. and give all of us a blessed Sabbath. We ask you in the name of Jesus our Lord. I daj nam błogosławiony szabat. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa, naszego Pana. Amen. Amen. Dziękuję Wam, drodzy widzowie, słuchacze. Jeżeli chcielibyście jeszcze wesprzeć Kościół w Kenii, budowę Kościoła w Kenii, spójrzcie na poprzedni wywiad z Natalią. Jeżeli chcielibyście też wesprzeć wolontariusza w Ukrainie, który pracuje tam, też spójrzcie na spotkanie, tam są w opisie numery kont. Także życzymy Wam teraz dobrego wieczoru, dobrego sabatu i do zobaczenia. Do zobaczenia wszystkim.